Witajcie, drogie światusy. Czy tabliczki przy granicy i na dworcach z wielkim JW to element protestu antywojennego? Albo jakie wskazówki dostali świadkowie Jehowy w związku z aktualnym kryzysem humanitarnym w Ukrainie? No i czy moralna waga przypadkiem nie pokazuje, że z tej pomocy więcej szkody niż pożytku? W ciągu ostatnich 2 tygodni wielu z nas poczuło w sercu chęć pomocy. Kto mógł, rzucił się na tereny przygraniczne, by pomóc w transporcie lub działać jako wolontariusz. Płacaliśmy na zbiórki i opróżnialiśmy dyskonty z pampersów i konserw, a apteki z bandaży. I gdzieś pomiędzy łzami, ściśniętym gardłem i nawałem pracy pojawiał się też uśmiech, gdy pojawiał się nowy mem z waleczną Ukrainą. Zastanawialiśmy się, co zrobią świadkowie Jehowy w czasie obecnego kryzysu humanitarnego, a właściwie co zdecyduje organizacja. Bo niestety w takich grupach nawet decyzja o tym, czy i jak pomagać, musi zostać zatwierdzona z góry. I mało któremu świadkowi sumienie pozwoli na podjęcie samodzielnej decyzji i wyjście poza szereg, chociaż może jego serce rwie się do pomocy. Ale zacznijmy jednak od tego, za co można pochwalić świadków. Ja mam jednak nadzieję, że potem nasze słowa nie zostaną użyte na JW.org z podpisem "Podli odstępcy doceniają świadków Jehowy". Nie bądź taka pewna, bo jak Putin wręczył odznaczenie rodzinie świadków Jehowy, to od razu sobie wstawili na JW.org artykuł ze zdjęciem z Putinem, więc nie możesz... Wszystko możliwe. Tak. No ale mniejsza z tym, organizacja Świadków Jehowy chwali się swoją organizacją. Więc już 25 lutego napisano list do starszych, w którym opisano, jak ma przebiegać pomoc, przynajmniej ta pierwsza. Chętni mogli wypełnić tabelkę, w którym m.in. określali, ile osób mogą przyjąć i na jak długo. I takie działanie, ponieważ sami jesteśmy fanami formularzy i procedur, bardzo chwalimy. Niestety, nie każdy może się zgłosić, by kogoś przyjąć. I tutaj czytam ten fragment z listu od starszych do zborów. Gospodarz kwatery musi być osobą cieszącą się dobrą opinią. W rozmowie z daną osobą należy wyjaśnić, że może zaistnieć potrzeba skorzystania z jego pomocy, ale nie oznacza to, że będzie o taką pomoc poproszony. Niektórzy głosiciele postanowili okazać życzliwą pomoc uchodźcom i w tym celu stworzyli grupy kontaktów spośród braci. Prosimy, żebyście życzliwie wyjaśnili takim głosicielom, jakie zasady każdy z nich powinien wziąć pod uwagę w obecnej sytuacji. I tutaj jest odnośnik do strażnicy, w którym się wyjaśnia, że social media może niekoniecznie są idealną formą w takich sytuacjach. Mi tutaj jeszcze brakuje informacji, która się przewijała, że pomoc mogą udzielać tylko zaszczepione osoby. Właśnie nie znalazłam do końca tego źródła, nie mogłam tego całego listu znaleźć, tylko fragmenty. Ale też to słyszałam, no ale nie będziemy plotkować, nie? Trochę zaplotkowali. Tylko troszkę. Aha, tak. Krótko mówiąc, nieczynny świadek Jehowy, posiadający dom z ogródkiem i chęć pomocy, raczej nie dostanie zielonego światła, by przyjąć do siebie uchodźców, ponieważ nie cieszy się dobrą opinią. Nie zostali też wyznaczeni wolontariusze, którzy mieliby stać przy granicy lub na dworcach z kanapkami czy herbatą. Zamiast tego wybrani głosiciele stoją jak dawniej z wózkami, tylko że teraz z szyldami JW.org, to też widzicie tu na zdjęciach, czekając wśród grup uchodźców i aż znajdzie się tam jakiś świadek. Jedna z was, mająca rodzinę w organizacji, donosi, że w czasie takiego 6-godzinnego stania z tabliczkami podeszło około 16 świadków. I wyobrażamy sobie, że dla wierzącego, gorliwego świadka zobaczenie w takiej sytuacji tego znaczka i świadomość, że teraz pomogą mu współwyznawcy, to musi mieć ogromną wartość. I faktycznie jakiś odsetek świadków, którzy przekroczą granicę, może liczyć na konkretną, zorganizowaną pomoc. I tutaj możecie zobaczyć te filmiki z sal zgromadzeń w Lublinie czy w Warszawie. Tak, jak to wygląda. Nie będziemy mieć żadnego kongresu, ale przygotowujemy się na przyjazd naszych kochanych braci z Ukrainy. I tutaj właśnie w holu głównym bracia są przyjmowani, witani. Tutaj mogą sobie zjeść coś gorącego. Tutaj mamy salę główną, gdzie bracia rejestrują się, dostają przydział na kwaterę, ewentualnie mogą coś o sobie powiedzieć. Tutaj mamy kącik dla dzieciaczków. I tutaj w kafeterii mamy ubrania, nową bieliznę, ciepłe kurtki. Tutaj mamy poustawiane stoliki
I po prostu jak bracia przyjadą, to każdą rodzinę zabieramy do takiego stolika i wypełniają formalności i później czekają, aż zostaną im przydzielone kwatery. Tutaj mamy punkt gastronomiczny, też sobie bracia mogą wszystko brać. Są warniki z wodą, słodycze, owoce. Tutaj tym, którzy nie zostają u nas w mieście na kwaterze, tylko jadą dalej, to dajemy takie pakunki. A tutaj jest zorganizowany taki punkt z odzieżą, z jakimiś akcesoriami i bracia wszystko sobie to, czego nie zdążyli wziąć, nie wzięli, bo wiadomo, że nie wzięli najczęściej, bo mają po jednej torbie, po jednym plecaku, to mogą brać. W sali głównej mamy jadalnię zrobioną. Mamy komplety wypoczynkowe. Można odpocząć. No i piękne dzieło naszych sióstr. Pokój dla dzieci w 2. klasie. Tutaj takie cichsze miejsca są miejsca do spania. Mamy już działy zakwaterowania i transportu, które będą mogły tutaj kierować braci. I tu są wszystkie dary, które dzisiaj trafiały. Każdy, kto przyjedzie na salę, dostanie dużą torbę tych darów i będzie mógł pojechać na kwaterę. I uwaga, dział sortowni macha wszystkim. Jest, sortownia działa dzisiaj do późnych godzin. I dużo chemii, także wszyscy, którzy przyjadą na salę, będą mieli możliwość otrzymać najpotrzebniejsze rzeczy. Bardzo byśmy chcieli, żeby to wybrzmiało, bo pomoc jest teraz ważna i potrzebna i trudno w tej chwili ocenić, ilu świadków Jehowy z Ukrainy trafi do Polski. Być może za jakiś czas ciało kierownicze poda oficjalne liczby. Niemniej jednak jesteśmy pewni, że te osoby dostaną potrzebną pomoc i zostaną zaopiekowane także w późniejszym czasie, gdy już minie ten pierwszy zryw i porywy serca. A teraz troszkę mniej pozytywnie. Problemem numer 1 jest to, że ta pomoc jest skierowana przede wszystkim do świadków Jehowy. Nie wiemy, jak traktowane są osoby na przykład wykluczone. Być może dostały jakieś wskazówki, ale wątpliwe, żeby mogły liczyć na nocleg na sali królestwa lub w mieszkaniu polskich świadków. Jednocześnie wśród wielu wykluczonych są też tak zwane osoby POMI, czyli physically out, mentally in, czyli nadal mentalnie związane z organizacją, które jeszcze nie zdążyły albo po prostu nie nauczyły się, jak nawiązywać więź ze światem. A głosiciele na Facebooku używają argumentacji, że to przecież ich rodzina, bracia i muszą im pomóc. I jak najbardziej rozumiemy to. Gdybym ja teraz miał rodzinę, która jest w Ukrainie i lub znajomych, to jest to zrozumiałe, że w pierwszej kolejności chciałbym poświęcić czas i siły, żeby to właśnie im pomóc lub ściągnąć ich w bezpieczne miejsce. Troszkę słabsze jest jednak sugerowanie, że biorą świadków do siebie, bo to im ufają. Na ekranie zerknijcie sobie, wyświetla wam się fragment takiej rozmowy pomiędzy świadkiem Jehowy a inną osobą. Takich rozmów dostaliśmy też wiele w prywatnej korespondencji. Dla tych, którzy słuchają tego w formie podcastu, no to zapraszamy do linku pod filmem, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć w ogóle te materiały, które tutaj będziemy ukazywać w postaci linku. Tam sobie to wszystko znajdziecie. Tu chyba najważniejszy jest ten argument, że sam właśnie ten świadek Roman napisał, że głównie pomagamy naszym braciom w wierze, mamy do nich zaufanie. Nie da się także ukryć, że mijający świadków wolontariusze nieświadkowcy, doświadczają delikatnego zgrzytu, bo tutaj ludzie z różnych religii, różnych orientacji raz pomagają nie patrząc na status drugiego człowieka. Obok 2 lub więcej osób stoi z szyldami, nie robiąc nic. Jeno czekając, aż wśród 1000 uchodźców znajdzie się ta 1, 2, kilkanaście osób, które identyfikują się jako świadkowie Jehowy. Pojawiają się nawet głosy, że w tym ścisku, w zgiełku, które są na przykład na dworcach, stojący głosiciele raczej przeszkadzają w pracy reszcie. No tak, ale warto tu dodać, że niektórzy świadkowie stawiają serce wyżej niż wytyczne organizacji i przetransportowali ludzi spod granicy, nie patrząc na to, że lokalni starsi ich od tego odciągają.
Wspierają takie osoby zbiórki, czy przyjmują ludzi do siebie do domu. Brawo, naprawdę brawo. Jednocześnie nie można zapomnieć, co mówi strażnica na ten temat i że podstępni uchodźcy mogą samolubnie wykorzystać ich dary materialne, tych świadków, dlatego oni są tacy ostrożni. Posłuchajcie. Tak jak miłosierny Samarytanin z przykładu podanego przez Jezusa, chcemy pomagać ludziom, którzy cierpią, również tym spoza zboru. Dzielenie się z nimi dobrą nowiną to najlepsze, co możemy dla nich zrobić. Powinniśmy od razu powiedzieć, że jesteśmy świadkami Jehowy i wyraźnie dać do zrozumienia, że naszym celem jest udzielanie wsparcia duchowego, a nie materialnego, zauważa pewien starszy, który pomógł wielu uchodźcom. W przeciwnym razie niektórzy mogliby spotykać się z nami z samolubnych pobudek. Tak, i tutaj przypomina mi się odcinek o pomocy charytatywnej. Do niego też odsyłamy, tam link będzie na karcie, gdzie ewidentnie świadkowie podkreślają, że najważniejsza jest pomoc duchowa. Tak, wolontariusze robiący kanapki to nic. Najważniejsza jest ta pomoc duchowa, a Masłow się właśnie ze swoją piramidą potrzeb w grobie przewraca. Oj, to nie jeden raz. Przykre jest to, że najprawdopodobniej za jakiś czas zobaczymy materiały propagandowe chwalące pomocną organizację i znów usłyszymy, że tylko Jehowa im błogosławi, albo w zasadzie, że Jehowa tylko im błogosławi i tylko ich wyróżnia miłość, a pomoc udzielana przez resztę jest przy szerszym spojrzeniu bez wartości. Kto wie, być może nawet nieświadomie dostarczyliście dary na jedną z sal Królestwa Świadków Jehowy. W pierwszym tygodniu, mówię o tym dlatego, że w pierwszym tygodniu wojny jedna z influencerek posiadająca dużo obserwujących wspomniała, że zbiera dary dla potrzebujących w Lublinie. I swoim obserwatorom nie wspomniała, że te dary mają zostać dostarczone dla Świadków Jehowy. Moje jest pilna sprawa. Wiem już, co jest potrzebne do dostarczenia dzisiaj wieczorem. Ja sobie to oczywiście będę realizować i robić zakupy, ale jeśli ktoś z Was chciałby się dołożyć do takiej paczki, którą będę zawoziła dzisiaj w nocy do Warszawy, a ona dalej pojedzie do Lublina, to są potrzebne damskie skarpety w różnych rozmiarach, dziecięce skarpety, rękawiczki, najbardziej. Więc gdyby ktoś z Was chciał dzisiaj w Łodzi dowieźć do mojego biura, to piszcie, podam Wam adres i będziecie mogli chociaż w ten sposób złożyć się na pomoc ze mną. Dajcie znać, czy Wam się uda. Czemu? Bo zapytaliśmy trochę incognito, żeby oczywiście nas nie zdemaskowała, to powiedziała, że nie ma takich wytycznych. Ale czy takie zachowanie waszym zdaniem jest etyczne, żeby lansować się na chęci niesienia pomocy, jakby podpinając się pod zbiórkę organizowaną przez kogoś innego? Nie wiesz, Edwin, o pomocy zawsze warto mówić, bo dzięki temu część osób może się poczuć pobudzona i też pomoże. I wiecie co, ja naprawdę totalnie to rozumiem. Jak wpłacam na zbiórkę albo nie wiem, też kupowałam rzeczy w Biedrze, pampersy dla dzieciaków, to ja nie miałam problemu z tym, czy to trafi do katolika, czy do Świadka Jehowy. I na jednej biznesowej grupie, w której jesteśmy członkami, jedna osoba z kościoła adwentystów zamieściła ogłoszenie i nie kryła się z informacją, do jakiej wspólnoty należy, a potem ją podpytaliśmy, czy pomocy udzielają tylko współwyznawcom i w odpowiedzi usłyszeliśmy, że pomocy udzielają każdemu, kto jej potrzebuje, bo ludzie to ludzie. I tak sobie jednocześnie myślę, że trochę nie fair ukrywać taki fakt, zwłaszcza, że potem pojawiają się takie artykuły, jak ten z portalu Tu Lublin i tutaj możecie go na ekranie sobie wyświetlić. Nie tylko świadkowie pomagają swoim współwyznawcom, ba, cała rzesza ludzi, którzy zostali przez organizację wyznaczeni do zginięcia w Armagedonie, pomaga innym, w tym również Świadkom Jehowy. Pytaliście też w wiadomościach, czy ludzie stojący z tabliczkami przypadkiem nie głoszą. No i tu zdania są podzielone, bo jedni uważają, że tylko stoją, by wskazać swoim współbraciom miejsce, gdzie mają się udać, co jak już wspomnieliśmy może być praktyczne i pocieszające dla świadków z Ukrainy.
No, swoją drogą też tak myślę, że po prostu jest wtedy mniej osób, które potrzebują jeszcze pomocy, jeżeli części osób już tej pomocy udzielą. Ale z drugiej strony, dlaczego nie napisać po polsku i ukraińsku Świadkowie Jehowy? Dlaczego trzeba tu zastosować ich logo, które właściwie jest adresem strony internetowej? I tu ci przerwę i w tym momencie pierwszą rzeczą, którą wchodzimy na stronę jest co Bóg sądzi o wojnach, czy to jest znak końca i tego typu podobne artykuły. No właśnie, czy zatem nie idzie za tym jakiś dodatkowy cel, którym jest reklama w mediach, poprawa wizerunku? Czy takie pytanie też nam się nasuwa, czy wyznaczeni głosiciele nie raportują sobie czasu spędzanego z szyldem w comiesięcznym sprawozdaniu? Niestety nie mamy odpowiedzi na te pytania. No nie mamy. Ale jeśli ta akcja miałaby reklamować świadków, to w mojej opinii kiepsko im idzie, bo mijający ich ludzie są zniesmaczeni tym, że obok uwijają się jak mróweczki wolontariusze, a to nie dość, że głosiciele stoją i nic nie robią, to jeszcze zajmują miejsce. A przynajmniej dostałam kilkanaście wiadomości z takimi reakcjami. Tak, i myślę, że część z nich też tutaj sobie możecie zobaczyć. Ale nie można jeszcze zapomnieć o jednym bardzo ważnym aspekcie. Dla wolontariuszy stojący świadkowie być może są tylko przeszkodą, ale uchodźcy niestety są w grupie ryzyka jako osoby, którym grozi rekrutacja do grupy destrukcyjnej. Tak, są przerażeni, daleko od domu, straumatyzowani ucieczką przed wojną. Być może mają problemy z językiem polskim, a przed nimi stoi pełno nowych wyzwań związanych z życiem w nowym kraju. To są ludzie, którzy zostali wykorzenieni ze swojej społeczności i im będzie bardzo łatwo bezkrytycznie przyjmować oferowaną miłość i opiekę ze strony świadków. To jest po prostu klasyka rekrutacji do sekty. Sama strażnica sobie zdaje z tego sprawę, że taka pomoc to jest troszkę transakcja wiązana i tu mamy kolejny fragment z mądrości strażnicowych. Kiedy w pewnym zborze pojawiło się 4 nastoletnich uchodźców, starsi nauczyli ich jeździć samochodem, obsługiwać komputer i pisać CV. Pokazali im też, jak dobrze gospodarować czasem, żeby mogli w pełni służyć Jehowie. Wkrótce potem wszyscy 4 zostali pionierami. Dzięki pomocy, którą otrzymali oraz temu, że dążyli do celów duchowych, zrobili postępy i nie zostali wchłonięci przez świat. A co wy myślicie na ten temat? Czy taka pomoc jest okej? Czy jednak powinno się ograniczyć religijną agitację w takich sytuacjach? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A na zakończenie ciekawa anegdota, którą podzielił się z nami pewien ksiądz, a treść tej konwersacji widzicie właśnie na ekranie. Jeśli oczywiście oglądacie ten odcinek na YouTubie, opcjonalnie możecie zajrzeć też na grupę na Facebooku, jak będzie ze światusami, tam są screenshoty. Jedna osoba myślała, że skrót JW na tych tabliczkach znaczy po prostu jebać Władimira i te osoby protestują przeciwko wojnie. A więc, żeby zakończyć pozytywnym akcentem, dziękujemy Świadkom Jehowy za antyputinowskie poparcie.